Ludzie wam będą mówić, że drogo, że się nie da, że $10 za śniadanie. A takie śniadanie za ile mamy kino? $0,5. Tak jest. Najpopularniejszym środkiem transportu wśród Kubańczyków są camiones, czyli takie małe ciężarówki, powiedzmy, przerobione na autobusy, i zarządza tym wszystkim pan Amarillo, czyli mężczyzna ubrany cały na żółto, bardzo charakterystyczny, i on krzyczy i pakuje ludzi do różnych camiones i też czasem autobusów, czy też lokalnych guagua, czyli też takich busików. No i one są hipertanie, trochę jadą długo. Trochę tyłki bolą. Ale za to jest fajnie, jest przygoda. Antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Nad ranem dojechaliśmy do Santiago de Cuba. Jechaliśmy całą noc autobusem Via Azul, pierwszy raz, i jest to autobus przeznaczony dla turystów, ale wcale się nie czuliśmy, jakby byli z nami sami turyści, a autobus generalnie był niewygodny, więc właściwie dobrze, że nim często nie jeździmy. Generalnie Santiago de Cuba jest drugim największym miastem na Kubie, zaraz po Hawanie. No i jest tutaj bardzo głośno, wszędzie słychać motory, które jeżdżą, jest ich tutaj bardzo dużo i trzeba też uważać na swoje rzeczy, ponieważ słyszeliśmy, że mogą po prostu wyrywać aparaty albo telefony i jechać dalej. No i muzyka też nie przestaje grać. Wyszliśmy na śniadanie o 11:00, a w różnych tam barach czy restauracjach grały zespoły salsy. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Że tutaj nie sprzedaje się hot dogów, tylko perro caliente, czyli tak jak u nas by się jadło dosłownie gorące psy, a nie hot dogi. Śmieszni ci Kubańczycy. Quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Para ti, Cubita linda. Powiem wam tylko tyle, że jesteśmy tutaj 10. dzień na Kubie i taka ilość warzyw podczas obiadu to naprawdę rarytas. Tyle jeszcze nie mieliśmy nigdy. Prawda, Kinorku? Najedzcie się warzyw przed wyjazdem na Kubę. Po południu wybraliśmy się na wycieczkę poza miasto Santiago de Cuba, na wybrzeże, żeby zobaczyć sobie zamek oraz taką małą plażę. No i oczywiście można się tutaj dostać taksówką za 10 kuców, czy tam kuków, kto jak kto nazywa, albo też przyjechać autobusem Guagua 250 razy taniej, czyli jeden kup. Óyelo bien, rumbero, no me pongas en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol, te lo digo yo. 3 kominy za mną to rafineria w Santiago de Cuba. Wyobraźcie sobie, że Wenezuela, która nie posiada żadnej rafinerii,
wysyła transportem morskim swoje paliwo tutaj właśnie, by je przetworzono i żeby ponownie wróciło do ich kraju. Im się to bardziej opłaca niż budować u siebie własną rafinerię. Stąd wyobraźcie sobie, jak tania siła robocza jest tutaj na Kubie. Baracoa to pierwsze kubańskie miasteczko założone w 1511 roku, gdy do wybrzeży wraz ze swoją załogą dotarł Krzysztof Kolumb. W jego notatkach znajdzie się informacja o górze ze ściętym wierzchołkiem, nazywaną przez Kubańczyków El Yunque. Zwiedziliśmy po drodze do Yumuri fabrykę czekolady, kakao w sumie, i bardzo fajnie było. I jest piesek mały, słodki. Jak smakuje? Nie słodkie, ale dobre. A co jest? Gorzka czekolada. Son tres especies de cacao. El cacao verde y cacao marrón son endémicos de México. ¿Okay? El cacao púrpura es endémico de Centroamérica, Guatemala específicamente. To jest właśnie kakaowiec. Nie ma jeszcze owoców, tylko tam jest taki mały, malusieńki. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Wybraliśmy się dzisiaj na wycieczkę do kanionu Yumuri, oddalonego jakieś 30 km od Baracoa. Po drodze odwiedziliśmy plantację kakaowca, gdzie także produkuje się naturalną czekoladę oraz olejki z kakaowca. Ogólnie rejon Baracoa znany jest z tego, że nawiedzany jest przez liczne burze i huragany. Widać to też po budynkach w całym mieście, które są dosyć mocno zniszczone, ale ma to też swoje plusy, ponieważ jest tutaj bardzo zielono. Stąd właśnie są możliwe takie plantacje palm kokosowych czy kakaowców. Bazą też tutaj dań lokalnych są warzywa. Bardzo tutaj jest przyjemnie i na pewno warto odwiedzić rejon Baracoa, żeby przede wszystkim odetchnąć od tych wszystkich kubańskich miast. W 2016 roku nawiedził Kubę huragan Matthew, który wyrządził duże szkody i poziom wody wzrósł stąd gdzieś dotąd. Około 10 metrów, mówią mieszkańcy. W tym roku Irma nie wyrządziła dużo szkód w terenie Baracoa, tylko właściwie przeszła na północną stronę wyspy.